Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj chciałam poruszyć dla Was taki temat trochę kontrowersyjny, ponieważ chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć troszeczkę o testowaniu kosmetyków na zwierzętach, a w zasadzie omówić aspekty prawne, jak to rzeczywiście wygląda na naszym podwórku, czyli w Unii Europejskiej, ale również jak wygląda to na całym świecie, ponieważ tutaj różnice są ogromne i wiem, że jest wiele takich nieścisłości, wiele jakichś takich niejasnych informacji, dlatego chciałam w tym filmie zawrzeć takie suche fakty, abyście wiedzieli, jak to wygląda, no i mieli ogólnie taką większą świadomość. Gdy mamy większą świadomość, to i bardziej świadomy wybór możemy swój własny podjąć. A więc na wstępie warto zaznaczyć, że u nas w Unii Europejskiej już od dawna tak naprawdę są w miarę jasne regulacje prawne. To znaczy już w 2004 roku wprowadzono zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach, już tych obecnych. Natomiast w 2013 roku taki zakaz był całkowity, to znaczy objął już zakaz testowania na zwierzętach, ale również nie można było sprowadzać na przykład różnych surowców, które były testowane poza granicami Unii Europejskiej na zwierzętach. W związku z tym w 2013 roku to tak naprawdę była taka data, która jakby całkowicie zakazała tak teoretycznie testów na zwierzętach, jeżeli chodzi o kosmetyki. Natomiast to jest nasza Unia Europejska, to jest również Wielka Brytania. Ona tak naprawdę w ogóle zaczęła cały ten pomysł, że tak powiem, nietestowania na zwierzętach kosmetyków, więc mówimy o tych krajach. Natomiast cały pozostały świat to jest zupełnie inna rzecz i szczerze mówiąc można stwierdzić, że około 80% świata dalej testuje kosmetyki na zwierzętach, a przynajmniej może to robić. Natomiast już się to powolutku zmienia. I dla przykładu można wspomnieć, że jeżeli chodzi na przykład o kraje azjatyckie, no to dużo jeszcze testuje na zwierzętach i przede wszystkim każdy podaje przykład Chin. Rzeczywiście Chiny są takim specyficznym pod tym względem krajem, że one nie tylko mają pozwolenie na testy na zwierzętach, jeżeli chodzi o kosmetyki, ale wręcz obowiązek. Każdy kosmetyk, który znajduje się na rynku chińskim, on musi być przetestowany na zwierzętach. Nieważne czy importowany, czy od nich, po prostu musi być testowany. Dlatego bardzo często Chiny są podawane jako przykład, ponieważ tutaj no, zdecydowanie na tym tle się wyróżniają. Natomiast pozostałe kraje mogą testować kosmetyki na zwierzętach również. Na przykład wyjątkiem jest Hongkong, który mimo, że należy do Chin, to ma swoje przepisy, jest dosyć autonomiczny i wobec tego na przykład tam kosmetyki na zwierzętach nie są testowane, dlatego też niektórzy próbują jakby ten zakaz obejść i na przykład tam swoje kosmetyki importują. Natomiast jeszcze wracając do Chin, to też nie jest wszystko takie czarno-białe, ponieważ generalnie tam rzeczywiście te kosmetyki muszą być testowane na zwierzętach, ale już powolutku coś tam zaczęło się zmieniać, ponieważ w 2021 roku weszło takie prawo, że kosmetyki, które są na przykład importowane, nie muszą być testowane na zwierzętach, mogą, ale nie muszą, natomiast muszą pewne oczywiście jakieś wytyczne spełnić. Przede wszystkim muszą to być takie kosmetyki te ogólne, czyli na przykład to są szampony, to są kosmetyki do makijażu, jakieś tusze, pomadki, ale nie te kosmetyki specjalistyczne, czyli nie obowiązuje to na przykład kremu z filtrem, kosmetyków dla dzieci, dla kobiet w ciąży, więc tylko pojedyncze grupy kosmetyków mogą jakby w to wejść, że nie muszą być testowane na zwierzętach. Natomiast też oczywiście nie jest to takie proste, że po prostu wchodzimy na rynek chiński, nie testujemy, tylko oczywiście jakieś swoje certyfikaty muszą zostać nadane, musi być to sprawdzone, więc szereg różnej papierologii należy spełnić, żeby rzeczywiście się tak stało. No do tej pory nie słyszałam jeszcze, żeby jakaś marka oficjalnie była na rynku chińskim, rzeczywiście pochwaliła się tym, że jakby może skorzystać z tego nowego prawa, natomiast no powiedzmy, że jeszcze w miarę jest to świeża sprawa, coś tam zaczyna się zmieniać, natomiast jednak jest zupełnie inaczej niż
u nas. Drugim wyjątkiem, jeżeli chodzi o Chiny, to są kosmetyki, które są sprzedawane bezpośrednio tam do klienta indywidualnego, czyli tak zwane e-commerce, czyli kosmetyki przez internet. I wtedy rzeczywiście można obejść ten zakaz, że bezpośrednio wysyłając kosmetyk do klienta, a nie będąc na rynku chińskim, no to wtedy rzeczywiście one nie są przetestowane na zwierzętach. Też ktoś może mieć fabrykę w Chinach, ale nie sprzedawać tam kosmetyków, tak? Tylko w zupełnie innym kraju, gdzie tych testów się nie robi, nie są obowiązkowe, więc też jest to taki wyjątek. Więc to też nie jest takie czarno-białe, że jak jakaś marka jest związana z Chinami, no to już na pewno na 100% testuje na zwierzętach, choć rzeczywiście ci, którzy są na tym rynku, tam lokalnym, no to do tej pory było tak, że był taki obowiązek. Stąd właśnie wiele takich różnych afer i niejasności, wielu znanych marek, wielkich marek, które na naszym rynku reklamują się jako właśnie takie cruelty free, które nie testują na zwierzętach, a są na przykład na rynku chińskim. I tak nie oszukujmy się, jest to ogromny rynek i wiele marek nie zrezygnowało po prostu, żeby być na ich rynku, no i jednocześnie tam testowali, więc stąd te niektóre właśnie niejasności, które powstały. No a co z resztą świata? Ponieważ wszyscy uwzięli się na Chiny, ale tak naprawdę większość świata, tak jak wspomniałam na początku, może dalej testować kosmetyki na zwierzętach. Troszkę się to zmienia, bo na przykład w 2021 roku, czyli też stosunkowo niedawno, Australia na przykład wycofała się z tego i nie testuje kosmetyków na zwierzętach. Natomiast wiele krajów dalej, tak jak wspomniałam, azjatyckich, afrykańskich może to robić. Tak samo Stany Zjednoczone, czy w ogóle Ameryka Północna. Wiele stanów dalej może testować kosmetyki na zwierzętach, a część się z tego wycofała. Także tutaj też jest różnie. Na przykład Meksyk również się wycofał z testowania kosmetyków na zwierzętach, ale na przykład Ameryka Południowa, wiele krajów dalej może testować. Na przykład Kolumbia jest takim krajem, który również zrezygnował z testowania kosmetyków na zwierzętach. Także jest to różnie, ale wciąż jednak ta większość jest, która może testować. Więc mówię o tym, żeby była taka ogólna Wasza większa świadomość, nie tylko to, co na naszym podwórku. Natomiast wracając do tego naszego podwórka, do Unii Europejskiej, rzeczywiście teoretycznie idąc do drogerii, idąc do sklepu, możemy mieć pewność, że dany kosmetyk na zwierzętach nie został przetestowany. Ale jak zawsze są pewne tutaj kruczki prawne, że tak powiem. Po pierwsze, w ogóle musimy mieć świadomość, że wszystko to, co przed 2013 roku mogło być testowane na zwierzętach. Wobec tego te wszystkie składniki, z których dzisiaj korzystamy, tak naprawdę kiedyś były przetestowane na zwierzętach. Więc nie jest tak, że korzystamy z kosmetyków, które w ogóle tego problemu nie dosięgnęły. One od 2013 rzeczywiście już nie są testowane, ale z tych składników jednak dalej korzystamy. One przecież są powszechne na rynku, więc mówię tylko dla takiej ogólnej informacji o tym. No i dodatkowo wracając jeszcze właśnie o te takie kruczki prawne, mamy również takie rozporządzenie europejskie REACH, które takie pewne niejasności budzi, ponieważ z jednej strony testować kosmetyków w Unii Europejskiej nie można, ale z drugiej strony jest to takie rozporządzenie o chemikaliach i mówi ono o tym, że jeżeli jakaś substancja może być potencjalnie właśnie niebezpieczna, toksyczna dla na przykład pracownika czy dla środowiska, no to wtedy może być ona przetestowana właśnie na zwierzętach. Więc tu są pewne niejasności. Często to dotyczy bardziej właśnie chemikaliów, ale też niektóre z tych składników znajdują się właśnie w kosmetykach. Dlatego też nie jest to wszystko takie, wiecie, na 100%, tak jak do tej pory mogliśmy sądzić. Więc to jest taka kwestia. No i jeszcze zaznaczę też taką kwestię, o której też pewnie nie wszyscy wiedzą. Ogólny ten zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach dotyczy kręgowców, nie dotyczy bezkręgowców. Także tutaj jest wyróżnienie, rozróżnienie, że tak powiem, tych dwóch grup. Ponadto musimy też mieć świadomość, że tak naprawdę przemysł kosmetyczny to jest tak naprawdę
że tak powiem, pikuś w porównaniu do innych branż, które testują swoje produkty na zwierzętach. Oczywiście nie można wszystkiego porównać 1 do 1, ale mówię o tym, żebyście mieli tą świadomość, że tak naprawdę były robione statystyki przed wprowadzeniem tych wszystkich obostrzeń w Unii Europejskiej, przed 2013 roku. Ustalono, że procent zwierząt, który był wykorzystywany do właśnie testów na zwierzętach, był znikomy, ponieważ to było coś około 0,012%, a wszystkie pozostałe procenty to były zwierzęta używane, testowane do innych celów. A gdzie? No na przykład nasze leki, czyli farmakologia, medycyna, ponadto właśnie chemikalia, detergenty, płyny hamulcowe. To są wszystkie produkty, na których, to są produkty, gdzie na zwierzętach właśnie się wciąż testuje. Więc trzeba mieć też taką świadomość. Oczywiście nie można porównać leku i kosmetyku. Lek jest nam niezbędny, natomiast rzeczywiście jest wiele jeszcze takich branż, czy weterynaria oczywiście, no to tam dalej na tych zwierzętach się testuje, więc jakby procent samej branży kosmetycznej jest naprawdę niewielki w porównaniu do innych branż. Ponadto pamiętajmy, że do testów zwierzęta dalej są wykorzystywane przecież na uczelniach, na uniwersytetach, gdzie w ramach właśnie badań nauki te zwierzęta dalej są poddawane testom, więc jest to powszechna praktyka tak naprawdę w wielu różnych naprawdę dziedzinach. Jeszcze chciałam wrócić do tego, to wobec tego w ogóle dlaczego w tej kosmetyce testowano na zwierzętach. No oczywiście większość producentów trzyma zawsze się tego, że w ramach bezpieczeństwa i rzeczywiście tak jest, tak było, ponieważ gdy nie było innych alternatyw, no to jednak to bezpieczeństwo człowieka zawsze jest na pierwszym miejscu. Natomiast już dzisiaj jest wiele metod, gdzie można po prostu użyć alternatyw. I jakie to są te metody? No oprócz oczywiście tych wszystkich komputerowych pomiarów, różnych tego typu zaawansowanych technologii, no to też mamy przecież sztuczne skóry. Mamy też skóry pobierane ludzkie, na przykład po operacjach plastycznych i one też są wykorzystywane właśnie do badań. Także pojawia się coraz więcej takich alternatywnych właśnie metod, które pozwalają nie testować właśnie kosmetyków na zwierzętach. Wspomnę jeszcze o tym znaczku cruelty free, o tym znaczku króliczka, który czasami właśnie pojawia się na różnych kosmetykach. On jest nadawany przez organizację PETA, czyli jedną z najbardziej popularnych organizacji właśnie w obronie na przykład praw zwierząt. No i ogólnie ten znaczek ma sens właśnie, kiedy mamy takie niejasności. Na przykład decyduje, aby zapewnić, że na żadnym poziomie produkcji na przykład ich kosmetyku, składników żadne zwierzę nie ucierpiało. Więc do tych celów jak najbardziej ma to sens. Pamiętajmy też, że tak naprawdę było wiele takiego zamieszania, gdzie na przykład dana firma nie testowała kosmetyków na zwierzętach, czy nawet nie była na rynku chińskim, ale należała do wielkiego koncernu, który już na przykład miał swój udział w testowaniu na zwierzętach, więc też to nie jest wszystko takie czarno-białe, jakby się mogło wydawać, więc tutaj trzeba naprawdę głęboko poszperać, żeby się rzeczywiście dowiedzieć, czy dana firma nie testuje, zupełnie nie jest powiązana z tym tematem testów na zwierzętach, więc to jest dosyć ciężkie. Też przypominam, że to się cały czas zmienia. Firmy mogą wyjść z danego rynku, mogą do niego przyjść, więc też te przepisy się zmieniają co jakiś czas w różnych krajach przecież, więc naprawdę tutaj trzeba byłoby być na bieżąco, jeżeli Wam zależy na tym, żeby mieć rzetelne informacje. Na dzień dzisiejszy jest tak, jak właśnie mówię w tym filmie, ale to oczywiście może się wszystko pozmieniać. To w zasadzie tyle, co mam do powiedzenia w tym temacie. Mam nadzieję, że troszeczkę ten temat Wam rozjaśniłam, że wiecie co nieco więcej i że będziecie swoich własnych świadomych wyborów dokonywali. Także pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam Was do moich przyszłych, jak i filmów, które już powstały. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Buziaki!